Czołem raz jeszcze stalkerzy. Dla tych, którzy zauważyli, że nie tak dawno temu jedne newsy się pojawiły i po niecałej dobie sobie zniknęły, mamy na ten temat coś do powiedzenia. Reszta, której to nie interesuje, z jakiegoś powodu może przejść sobie do kolejnego rozdziału zaznaczonego w filmie. W poprzednim materiale, tym, który być może ciągle jest usunięty, o tym za chwilę, wspominałem o tym, dlaczego wcześniej mnóstwo filmów z kanału zniknęło, ponieważ nie wszyscy to wiedzą i te pytania wracają regularnie jak bumerang. Najwyraźniej ludzie, którzy do tego doprowadzili, czyli tak zwana drużyna stalkera, mają problem z akceptacją prawdy i przyznaniem się do winy, więc znowu zaczęli używać tych swoich starych sztuczek, tym razem podszywając się chociażby pod właściciela kanału Schronienie Kartografa, stąd mogliście zobaczyć, że film został usunięty na jego wniosek. Nie został usunięty na jego wniosek, a pewnej larwy z drużyny stalkera, która się pod niego podszyła. Mówię larwy, chociaż nie jest to zbyt miłe określenie, ale wydaje mi się, że żaden człowiek, który czuje się częścią jakiejś społeczności, nie posuwałby się tak daleko. Społeczności, która rzekomo zajmuje się też moddingiem stalkera, a tak naprawdę próbuje sobie mówienie o tym moddingu i generalnie o stalkerze sprywatyzować, nawet jeśli sami nic na YouTube nie robią. Publiczne pomawianie nas, próby włamania, trollowanie i te wszystkie rzeczy, które się działy przez ostatnie 4 lata, to jest jedno, ale systematyczne niszczenie pracy mojej, pracy kilku innych osób, a teraz jeszcze wkładanie klina pomiędzy nas a ukraińskich twórców jest, no właśnie, jakie? Wydaje mi się, że sami powinniście to ocenić. Ja nie chcę wam mówić, co macie myśleć, bo to nie o to chodzi. Próbujemy przywrócić poprzednie newsy, ale nawet jeśli tamte newsy wrócą, to prawie na pewno chwilę później zostaną strącone w podobny sposób, potwierdzając tylko moje wcześniejsze słowa. Z drugiej strony wydaje mi się, że chcę i też muszę w pewien sposób informować was na bieżąco o tym, co się dzieje, ponieważ jesteście naszymi widzami, czytelnikami, słuchaczami, generalnie odbiorcami, a przez te nieustanne ataki też przecież na tym cierpicie. Także przepraszam was za mściwość, niedojrzałość, taką nieuzasadnioną agresję drużyny stalkera. Szczerze mówiąc, jest mi trochę wstyd, że to ja muszę za nich przepraszać, że sami nie są w stanie się na to zdobyć, no ale cóż, jest jak jest. Dobra, teraz zostawmy już wreszcie tych skarlałych mentalnie i napędzanych czystą zawiścią ludzi, bo wspomniałem wcześniej o pracy. A skoro wspomniałem już o tej ilości pracy, którą musimy sobie włożyć w całą tą zabawę, no to chciałem powiedzieć, że znowu napracowałem się jak mrówka, by przynieść wam najnowsze wiadomości ze świata stalkera i naturalnie tematów pokrewnych, wraz z resztą straceńców, umiarkowanie pracujących przy tym małym przedsięwzięciu zastanawiamy się nad drobnymi zmianami formuły, no i kto wie, może przy okazji następnego odcinka Stalker World News zawieje wiatr zmian, a może wcale nie, zobaczymy jak to wyjdzie. Za to wiem na pewno, że teraz już zaczyna powoli zawiewać z szamba drużyną Stalkera, więc może przenieśmy się tam, gdzie z wiatrem zamiast niesie się metaliczny zapach zmiażdżonych resztek pechowych mutantów, jakie nieopatrznie wdepnęły w anomalię. Stalker 2 ma nową datę premiery. Jeśli wejdziemy w Presskita na oficjalnej stronie internetowej, to znajdziemy tam fact sheet. Fact sheet przez 2e, chociaż w sumie po 5 latach developingu mogłoby być także przez i. No i w tym fakt prześcieradle możemy znaleźć parę rzeczy, o których dawno wiemy, ale też nową datę premiery Stalkera 2. Oczywiście orientacyjną. Serce Czarnobyla zabije na naszych dyskach twardych w pierwszym kwartale 2024 roku. GSC potwierdziło tę datę dzień później, ale zrobiło to po cichu, planszą widoczną po krótkim zwiastunie, o czym zaraz powiemy sobie nieco więcej. Wbrew pozorom ta obsówka to jest być może dobra wiadomość. Na ile potrafią, na tyle GSC traktuje rozwój tej gry na poważnie. Nie oceniam, czy to poważnie wystarczająco, czy za mało poważnie. Dla przykładu studio Arkane, znane chociażby z Preya, czy tam sprzed 20 lat z Arx Fatalis, wypuściło Redfalla pod naciskami Xboxa, który koniecznie chciał mieć grę AAA w Game Passie. No i co? No i jajeczko, bo jeśli graliście w Redfalla, to wiecie, jeśli nie graliście, to nawet nie próbujcie, bo naprawdę szkoda czasu, szkoda nerwów, szkoda zdrowia. Niekiedy ten dodatkowy czas może wyjść finalnemu produktowi na dobre i wszystko wskazuje jak na razie na to, że przy Stalkerze 2 sytuacja z Redfallem się nie powtórzyła, a może inaczej, może nie powtórzyła się aż w takim stopniu właśnie dzięki wtopie z wampirami. Tak czy siak GSC zyskało dodatkowy czas. Czy wykorzysta ten czas jak należy, załata co trzeba? Zobaczymy, ocenimy to po premierze, kiedykolwiek by ona nie była. Don't want the innocent to suffer?
Z kolei jeśli chodzi o wrażenia z dema, to sami już pewnie wiecie, że jego odbiór był dość mieszany. Z jednej strony pewne elementy chwalono, z drugiej grający narzekali na kilka rzeczy, które mogą być kluczowe w odbiorze gry, takie jak na przykład sztuczna inteligencja. I jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszamy do tekstu B-Side'a na łamach CD Action, który sobie troszkę pograł i napisał, co o tym sądzi. To jednak nie koniec i wydaje mi się, że warto mieć Actionka w najbliższych dniach na oku, ponieważ kto wie, czy nie pojawią się jeszcze jakieś ciekawe materiały dla tych, którzy czekają na Stalkera 2. Skoro wspomniałem o Xboxie, to na stronie zielonej konsoli poświęconej streamom towarzyszącym Gamescomowi 2023 pojawił się termin 24 sierpnia, godzina 16. Miał wtedy ruszyć stream, w którym mieliśmy zobaczyć Stalkera 2, no i zobaczyliśmy. Jak poczytałem sobie opinie niektórych po tym, co GSC pokazało, w 2021 marudzili, że materiał jest reżyserowany i chcą prawdziwego gameplayu, a jak dostali prawdziwy gameplay, no to wytykają, że nie wygląda jak ten reżyserowany i chcą, żeby wyglądał tak jak tamten. Wydaje mi się, że komuś trzecioligowe mody mogły już troszkę wyżreć mózg, no ale być może to tylko mój punkt widzenia. W każdym razie nowy zwiastun prezentuje ujęcia z Gamescomowego dema. Jest trochę znajomych elementów, trochę nowych elementów, ale całościowo wygląda to po prostu jak Stalker. Gdybyśmy zestawili ze sobą screena z Cienia Czarnobyla i screena ze Stalkera 2, to od razu widać, że są to gry z tej samej serii. Oczywiście jest inne oświetlenie, inne modele, choć czasami identyczne jak te stare, jak wskazywaliśmy wielokrotnie w analizach poprzednich materiałów GSC. I te wszystkie elementy zebrane razem zdają się wołać: hej, to ja, jestem kontynuacją Stalkera, Stalker to ja. Są oczywiście słabsze momenty, żeby nie było, i takie, które są ewidentnie gorzej wykonane, ale skoro zostało im jeszcze kilka miesięcy, by nad tym popracować, to miejmy nadzieję, że dobrze je wykorzystają. Natomiast a propos samego dema, to ciągle nie wiemy, czy zostaną one udostępnione komukolwiek poza Gamescomem. Raczej nie. Sporo osób testujących grę narzekało, że ta targowa kompilacja nie działa za dobrze, zatem nie wydaje mi się, by twórcy ją gdziekolwiek udostępnili. Czy zatem możemy oczekiwać, że dostaniemy inne demo jeszcze przed premierą Stalkera 2? Nie wiemy, jednak coś mi mówi, że raczej nie. No i w sumie, tak jak mówiłem w tym poprzednim materiale, dla mnie bomba, ponieważ nie miałbym i tak na czym go odpalić. I gdyby przypadkiem, ale to zupełnym przypadkiem, oglądał nas ktoś z wtykami w Nvidii, to ja przypomnę tylko, że mam chorą córkę i jedyną szansą na jej cudowne ozdrowienie jest RTX 4080. Ostatnie info o Stalkerze 2. Bifieni, brat szefa GSC, który w sumie też trochę jest szefem GSC, rozmawiał z IGN-em w trakcie Gamescomu. Rozmowa trwała nieco ponad 10 minut, a deweloper jest w niej uroczo niezgrabny w wyrażaniu swoich myśli, ale wydaje się być całkiem autentyczny. Z najważniejszych informacji warto wymienić to, że Stalker 2 nie będzie militarnym simem, ponieważ firma nie traktuje tej marki w ten sposób, no i wydaje mi się, że chwała im za to. Natomiast Grigorowicz powiedział też coś bardzo ciekawego, zanim redaktor IGN mu przerwał. Mianowicie, Stalker traktuje o zwykłych ludziach, których życie potoczyło się tak, że z jakiegoś powodu zostali zmuszeni do odwiedzenia zony, a nie trafili tam z własnej woli i w pełnej świadomości tego, co na miejscu zastaną. Trochę tak się właśnie czułem, kiedy po raz pierwszy błądziłem w cieniu Czarnobyla i co rusz słyszałem: wynoś się stąd, Stalkerze. Bo miałem jakieś takie wrażenie, że jestem tym jedynym puzzlem, który do tej układanki nie pasuje i muszę nauczyć się, jak to wszystko działa, by sobie w tym świecie poradzić. Chociaż mam świadomość, że jest to raczej niemożliwe, to świetnie byłoby poczuć się tak znowu i osobiście cieszę się, że ktoś, kto faktycznie pracuje nad grą, mówi o niej w ten sposób. Link do całej rozmowy macie w opisie, ale uważajcie, bo ja prawie spadłem z krzesła, słysząc jak redaktor IGN-u mówi o radarze Danga. Anga Danga Danga G. No to korzystając z okazji jeszcze raz. Mieliśmy kiedyś założyć serwer zmodowanego DayZ, żebyśmy mogli zaprosić was do pobiegania w zonie razem z nami, no ale z różnych powodów nie wyszło. Nieważne, to jest przeszłość. Na szczęście ktoś wpadł na podobny pomysł, dał nam znać, no i voilà, polski serwer przenoszący świat i mechaniki Stalkera do DayZ właśnie powstaje. Trwają jeszcze ostatnie prace, trwają testy, ale całość niedługo oficjalnie rusza. Chłopaki wydają się mieć głowy na karku i chyba wiedzą, co chcą w ten sposób osiągnąć, no ale jak wiecie, jest to tylko połowa sukcesu, bo tak naprawdę drugą połową sukcesu są gracze, jakaś taka społeczność, która będzie ten serwer wypełniać i z niego korzystać. Im będzie większa, tym lepszy stanie się sam serwer. Zatem jeśli macie w swoich steamowych bibliotekach DayZ, a znudziła was czarnoruź i taki typowy gameplay tej produkcji, to koniecznie zajrzyjcie na serwer Stalker
strefa wykluczenia, link do Discorda twórców zostawiamy w opisie. News był wspomniany w poprzednim materiale, ale nie wiem, czy tamten materiał wróci, na ile wróci, a jest to sprawa dość istotna, więc warto o tym wspomnieć jeszcze raz. Oprócz GSC, Gamescom odwiedzili też inni ukraińscy deweloperzy, tacy jak np. Frogwares, to ci od przygodowego Sherlocku, 4A Games, czyli ci od serii Metro, oraz VG Entertainment. Tego ostatniego możecie nie kojarzyć, więc już wyjaśniam. Przed rebrandingiem firma nazywała się Vostok Games i kojarzycie ją z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, została założona przez weteranów z GSC po rozpadzie ekipy tworzącej oryginalnego Stalkera 2 w 2011 roku, a na swoim koncie to po drugie mają jak na razie kiepskawe i aktualnie martwe Survarium oraz martwe właściwie od dnia premiery Fear the Wolves. W rozmowie z serwisem SMN Games, linka macie w opisie, twórcy mówią co nieco o powodach tego rebrandingu. No i wiemy, że VG Entertainment pracuje nad jakąś nową marką, jaka nie ma związku ze światami poprzednich gier studia i do tworzenia tej nowej marki używa tak samo jak GSC Unreal Engine 5, ale niestety nie wiemy kiedy zdecydują się zdradzić jakieś szczegóły. Miałem szczerą nadzieję, że jakieś informacje pojawią się na Gamescomie, no ale targi są już za nami i niczego nie ogłoszono. Szkoda. Odpłyńmy może na chwilę od Zony, a przejdźmy do innego postapokaliptycznego świata. Dying Light 2, jak chyba mówiłem już kiedyś w jakimś materiale, zawiodło mnie jako sequel, natomiast kilka miesięcy po premierze więcej ludzi grało w jedynkę niż w dwójkę według statystyk SteamDB, więc chyba nie jestem w tym odczuciu sam. Pierwszy większy dodatek nie uratował sytuacji, a wkrótce później pojawiła się informacja o tym, że Techland został wykupiony przez chiński Tencent. Zupełnie przypadkiem jakiś czas potem poinformowano, że w kolejnej aktualizacji gry do Dying Light 2 zawita waluta premium, którą nabędziecie za prawdziwą gotówkę, by kupić nieprawdziwe ciuszki oraz inne śmieci wewnątrz gry. I choć gracze zareagowali na te wieści jak płomiennowłosy hominid bielański na banana, to naprawdę mówiłem serio, że Tencent nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, ponieważ dataminerzy dokopali się do informacji o premium coinach dużo wcześniej. No ale tak czy siak szkoda, że kolejny tytuł sprowadzony został do tego, by zamieniać prawdziwe pieniądze na wirtualne pieniądze i wydawać je na wirtualne, bezużyteczne dobra. Jeszcze jedna informacja spoza świata Stalkera. Todd Howard, czyli szef Bethesdy, na zamkniętym pokazie Starfielda zaskoczył i pokazał nieoczekiwanie zwiastun Fallouta. Tylko niestety nie kolejnej gry z tego uniwersum, a serialu realizowanego przez Amazona. Materiał nagrany został pustą butelką po wodzie i szkłem powiększającym, no ale powiedzmy, że widać mniej więcej o co chodzi. Premiera serialu ma odbyć się już w przyszłym roku, natomiast trailer przywodzi na myśl skojarzenia z New Vegas. No i w sumie jak tak sobie myślę, to miałoby to jakiś sens. Jakiś czas temu Todd zdradził, że Fallout 5 pojawi się dopiero po The Elder Scrolls 6, które ma przed sobą jeszcze daleką drogę do premiery. I przypominam, że teraz jest ciekawa sytuacja, ponieważ pod skrzydłami Microsoftu znajdują się obecnie praktycznie wszyscy najważniejsi deweloperzy tworzący serię Fallout, czyli Bethesda, jaka posiada aktualnie prawa do tej marki, Exile Entertainment oraz Obsidian. Zatem gdyby teraz, czysto hipotetycznie, wyszedł Phil Spencer, rzucił temat New Vegas 2, no to nie ma absolutnie nic, co mogłoby stanąć na drodze do realizacji takiego pomysłu. Wracając do Zony, ale może nie tej czarnobylskiej, a tej pomiędzy Finlandią a Rosją, którą zobaczymy w nadchodzącym Road to Vostok, to twórca oczywiście jak zawsze dzieli się nowymi informacjami dość regularnie, pokazując dokonywane przez siebie postępy. W najnowszym raporcie, trwającym niemal pół godziny, dostaniemy jak zawsze trochę gunporna, potem dowiemy się m.in. tego, że w grze znajdą się typowo stalkerskie instrumenty, czyli gitara, harmonika, akordeon, na których będzie można sobie wygrywać melodyjki przy ognisku. Jest też rzut okiem na system handlu i coś znacznie ważniejszego, czyli sztuczną inteligencję, jaka będzie napędzać naszych oponentów. Road to Vostok zadebiutuje w bliżej nieokreślonej przyszłości we wczesnym dostępie na Steamie. Nie wiem czy wiecie, ale 22 sierpnia stalkerskie Brzydkie Kaczątko, czyli Czyste Niebo, skończyło już, uwaga, 15 lat. Może jest to dobry czas, by powtórzyć sobie tę część trylogii? Gdybyście koniecznie nie chcieli grać tak jak GSC przekazało, a jakoś urozmaicić sobie obcowanie z prequelem Cienia Czarnobyla, to pamiętajcie o modzie Faction War Redux, na którym nie przejdziecie co prawda fabuły, ale pobawicie się wojną frakcji, oraz z drugiej strony o Mystery, zmieniającym tylko i wyłącznie grafikę.
I to by było na tyle w tym wydaniu Stalker World News. Tym, którzy już widzą widmo zbliżającego się roku szkolnego, życzę, by wpadli w anomalię przestrzenną i wylądowali z powrotem na początku lata, a tym, którzy pracują, nie życzę absolutnie niczego, ponieważ dla nas nie ma już żadnego ratunku. Trzymajcie się tam w tej zonie, no i jak zawsze, dobre polowanie. Stalker.